Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś na mierzenie strojów kąpielowych. Pod lupę wzięłam Sinsay i Mojito. Wybieram się na wakacje i mam nadzieję, że znajdę odpowiedni strój kąpielowy. Zacznijmy od Sinsay, od strojów jednoczęściowych. Mam na sobie strój w rozmiarze M. Taki wiecie co, tutaj z falbankami. Z tyłu macie regulowane ramionczka, dosyć sporo wycięty, także zdecydowanie jak dla mnie strój plażowy, na pewno nie strój do opalania. Falbanka jest też tutaj na tej wysokości. Strój był bardzo niedrogi. Rozmiar M uważam za odpowiedni, chociaż te majtki z tyłu chyba są za mocno wycięte, albo ja nie jestem do takich przyzwyczajona i wiecie, zjeżdżają mi tam, gdzie nie trzeba. Chyba że się po prostu ślizgają na moich majtkach i może też dlatego się nie chcą trzymać skóry, co nie do końca mi się podoba. Ta miseczka też jest jakaś taka, wiecie, niedobrana do mojego rozmiaru biustu. Także nie do końca, chyba nie na mój wzrost. Też mi się tutaj wydaje, że to jest na wyższą dziewczynę, bardziej to powinno być jakoś rozciągnięte. No ale słuchajcie, różnie to bywa. I tak, mam celulit, mam rozstępy, przymrużcie na to oko, podobnie jak na tego pryszcza na czole. Bo słuchajcie, no widać, że miałam nie jeść czekolady, ale jakoś się złamałam. No ale cóż, no. Korektorem, muszę kupić korektor i sobie jakoś inaczej z tym po prostu radzić. Sam strój kąpielowy bardzo fajny, dziewczęcy, w taką łączkę, w kwiatuszki. Tylko tutaj, jak widzicie, nawet jak patrzycie na pewno teraz, to widzicie, że on jakoś tak dziwnie się pod biustem układa. Nawet jak rozpuszczę te ramionczka do końca, bo ja je w tym momencie mocno podciągnęłam, to wtedy on mi znowu wypada. Nie ma dobrego rozwiązania. Myślę, że to po prostu jest strój na inną figurę. Kolejny strój kąpielowy z Sinsay, tym razem rozmiar L. Także wzięłam większy rozmiar, bo nie wiedziałam właśnie czy M-ki, czy L-ki. Chyba że tamtego stroju powinnam mieć L-kę, może wtedy byłby lepiej dopasowany. Ten, jak widzicie, jest różowy, w bardzo ciekawy wzór. Dosyć głęboki dekolt i znowu wycięcie na plecach bardzo duże, ale nie czuję, żeby on mi tutaj gdzieś spadał. Nie ma już regulacji ramionczek, co akurat uważam, żeby się przydało. Odwykłam już, szczerze mówiąc, od strojów jednoczęściowych, ale byłam ciekawa, są niezwykle tanie, dlatego pomyślałam, że może się skuszę. Z tyłu majtki też dosyć mocno wycięte. Ja wolę takie trochę bardziej zabudowane. Tego się nie spodziewałam i tutaj w talii, wiecie, wolałabym być bardziej ściśnięta, no ale przy tym kształcie, przy tym wycięciu to jest to po prostu nierealne. Teraz już stylizacja, słuchajcie, zupełnie plażowa, z kapeluszem i z okularami, może to fajniej będzie wyglądało. Mam na sobie strój kąpielowy z Sinsay w rozmiarze L. Jest to odpowiedni rozmiar, także ja już mam takie doświadczenie, bo w zeszłym roku kupiłam sobie jeden strój właśnie z Sinsay, że rozmiar L jest jednak lepszy w tych dwuczęściowych strojach niż rozmiar M. Sam strój jest bardzo ciekawy. Tutaj macie zapięcie z przodu i dodatkowo wiążemy go sobie z tyłu, a to przekładacie. Także tutaj z tyłu nigdzie Wam się nie rozepnie, więc jeżeli nie lubicie, czy czujecie się niepewnie właśnie ze względu na wiązanie czy zapinanie z tyłu, to tutaj to zapinanie jest z przodu, macie nad nim pełną kontrolę. Rozmiar jest dobry, ale te miseczki są też tutaj dosyć mocno wycięte. Tu jest miękki materiał, nie ma żadnych, wiecie, super grubych wkładek, tylko cieniutkie i on tak średnio trzyma biust. Także może dla tych dziewcząt, które mają trochę mniejszy biust i gdzieś nie lubią wyskakiwać, to może prędzej. Do tego majtki, tutaj też z takim ściągaczem jak z tyłu, nawet chociaż też mocno wycięte. Dla wielbicielek mocno wyciętych majtek. Jak widzicie, tutaj dosyć wysoko sięgają, także nie są to takie typowe niskie majtki. I przy rozmiarze L on się nigdzie nie opina, także ładnie sobie spoczywa, chyba że po zamoczeniu, no to po prostu będzie sobie ładnie schodził, no ale to zobaczymy. Jak dla mnie bardzo fajny strój, tylko tak jak mówię, czuję się tutaj na wysokości biustu dosyć niepewnie.
Pozostaje w niebieskiej tonacji, tym razem totalna odmiana kroju. Jeżeli chodzi o kapelusz, to za niedługo tutaj będzie wstawka, skąd mam te rzeczy i co to są za rzeczy i jak je możecie dostać. Tymczasem, wracając do stroju, zamówiłam ponownie rozmiar L i jeżeli chodzi o biust, to uważam, że on jest taki bardzo, bardzo w pas. Niewiele brakuje, żeby był za duży i się zastanawiam, czy pod wpływem wody to on się jeszcze nie rozwlecze. Sam w sobie jest bardzo ładny. Tutaj miseczka jest cała delikatnie usztywniona, przeszyta. Trzyma znacznie lepiej i zbiera znacznie lepiej niż ten poprzedni, ale to jest też inny krój. Z tyłu jeszcze sprawdzam, ale ramionczka chyba są regulowane, to widzicie. Ale ma zapięcie, którego nie lubię. To jest takie zapięcie, że bierzecie bolec i nasuwacie. Nie za bardzo, obawiam się, że się to po prostu rozjedzie. Wolę jednak inne zapięcia, ale tego nie widziałam na stronie. Do tego dół, tutaj ponownie taki niewrzynający się, ta Elka jest dobra. I wyglądają te majtki całkiem nieźle. Z przodu już gorzej, z tyłu, bo znów strasznie mocno wycięte. Wolałabym coś mniej wyciętego jednak, miałam nadzieję, że nie będą aż takie. Tutaj macie też taki sznureczek, ale przy rozmiarze L, tak jak mówię, takim lekko za dużym, naprawdę niewiele, to te wszystkie elementy się nie wrzynają, nic się tutaj złego nie dzieje, więc w sumie do takiego samego opalania, jak się człowiek gdzieś tam nie będzie w wodzie taplał, to myślę, że ten strój jest jak najbardziej w porządku. Szybki unboxing. Weszłam we współpracę z tą marką. Bene und, nie mam pojęcia, jak to się czyta, słuchajcie, nie jestem jakoś językowo super. Natomiast ta firma zajmuje się produkcją przeróżnych akcesoriów właśnie plażowych na słońce, które są według nich bardzo skuteczne. Także będę je testować dopiero i sprawdzać, czy tak jest faktycznie. Znajdziecie tam oprócz tego, co tutaj mam, czyli okulary przeciwsłoneczne i kapelusze, ale mają też takie czapki z daszkiem, mają całą masę takich, wiecie, koszulek, ubrań, które naprawdę Was mocno będą chroniły przed słońcem. Zobaczmy, co jest w takim razie w środku, co dostałam. I od razu, mówię od razu, że mamy tutaj rzeczy na rozdanie. Zobaczymy zaraz, co do Was pójdzie i jak to będzie wyglądać. Paczka przyszła bardzo dobrze zabezpieczona, także wszystko jest w stanie idealnym. No ale naprawdę była super porządnie zabezpieczona. W opakowaniu mamy paseczek, mamy czyścik do okularów i mamy od razu opakowanie na okulary. Pewnie się zastanawiacie, co mu dolega, że ono jest takie małe, ale już Wam pokażę, bo to jest super sprawa. Te okulary są składane. Mam tutaj składane okulary z polaryzacją UV400+. Rozkładamy. Naprawdę świetna sprawa, słuchajcie. I one też tutaj są bardzo luźne, także możecie je dopasować zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Zobaczmy od razu, jak wyglądam. Także takie brązowe okulary, bardzo fajne. Wychodziłam w nich już na zewnątrz, żeby sprawdzić, jak sobie radzą w porównaniu z takimi moimi okularami, których używam na co dzień i naprawdę są spoko. Także wielki plus. Tutaj macie wszystko jakby na twardo osadzone, także nigdzie się tutaj nic nie chybocze. Świetna sprawa z tym składaniem. Naprawdę świetna. Bez problemu wejdą do torebki, zmieszczą się też do tego opakowania. Ten kolor brązowy mnie urzekł, bardzo mi się spodobał, ale ja już mam brązowe okulary, a chciałam zamówić coś dla Was. Także te okulary na pewno powędrują do jednej z Was. Zaraz Wam powiem, z czego się będzie składać pudełeczko, jak będzie wyglądało rozdanie. Drugie okulary, jak widzicie, super funkcjonalne. To jest naprawdę dla mnie super sprawa. Zawsze miałam problem, co robić z okularami, bo tak, wsadzę je do torebki, no to się porysują, a torebkę zazwyczaj mam malutką, także to też jest problem w lecie je zmieścić. Jeżeli je gdzieś tutaj zawieszam, no to mi spadają. Jak je zakładam na głowę, to znowu włosy sobie wyrywam. No po prostu dramat, a tutaj coś zupełnie innego. I zamówiłam też okulary super cienkie. Jak widzicie, już w takim naprawdę maleńkim pokrowcu. Świetna sprawa. Tamte też były super, że są takie malutkie. Wszystko przychodzi zapakowane i te są już
super, super cienkie. I tak jak poprzednie rozkładamy sobie. Tutaj mają taką gumkę, żeby się nie ślizgały. Gumka też jest tutaj przy nosie, to możecie regulować. I podobnie jak tamte, zostawiają tutaj Wam dużo możliwości. Możecie sobie założyć Wy, pożyczyć mężowi, komukolwiek. Także nawet moje 7-letnie dziecko po założeniu tych okularów mogło w nich chodzić, bo mu po prostu nie spadały. Także świetnie. Tutaj ponownie jest polaryzacja. Dlaczego mówię o polaryzacji? Bo dla mnie polaryzacja jest bardzo, bardzo ważna. Ja zawsze kupuję okulary z polaryzacją i tylko takie. Dlatego też skusiłam się, żeby przetestować tę markę, bo to są okulary, w których naprawdę będę chodzić. Będzie kilka jeszcze współprac, będzie jeszcze kilka rozdań, bo słuchajcie, dostaję więcej rzeczy niż jestem w stanie przetestować. Dlatego myślę, że miło mi będzie, kiedy będziecie też testować i Wy. Także te sobie zostawię do testów, bo tak jak mówię, brązowe już mam, a może któraś z Was jeszcze nie ma. Także zobaczymy. Kolejna rzecz. Także u nich znajdziecie bardzo duży wybór różnych rzeczy na wakacje. Ja się wybieram na wakacje do Włoch. Mam nadzieję, że będzie gorąco, bo zdarzyło nam się pojechać do Hiszpanii. Słuchajcie, było tak zimno, że nie mogłam uwierzyć, że jesteśmy w Hiszpanii. Mówię, chyba wsiedliśmy nie w ten samolot. Także różnie może być. I tutaj taki kapelutek z opakowankiem. Zaraz sprawdzimy, bo wyczytałam, że on się ma nie miąć. Także sprawdźmy to. O, rzeczywiście się nie mnie. Także świetna sprawa. Rondo ma tutaj w dodatku taki, jak to nazwać, drucik. I możecie je sobie wyginać jak tylko chcecie, zmieniać jego kształt. Świetna sprawa. Także super. Już sobie zobaczymy. Jeżeli sobie to wiązanie zwiążecie mocniej, to będziecie mieć troszeczkę mniejszy obwód, ale można tę wstążkę tak w ogóle wyciągnąć i z niej nie korzystać. A dodatkowo ma tutaj dziurki, więc możecie sobie wstążkę przeciągnąć i przywiązać kapelusz do głowy. I specjalnie właśnie zamówiłam takie kapelusze, które można przywiązać do głowy, bo wiecie jak to jest nad morzem, kiedy wiatr wieje. To wszelkiego typu kapelusze słomkowe od razu odlatują. Jeszcze jako tako sobie radzą czapki z daszkiem. A tutaj opcja tego przywiązania do głowy mnie bardzo zaintrygowała. Bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Mają jeden rozmiar na stronie. Takie kapelutego, ja bym go sobie przywiązała. Taki trochę rybak, ale to nie przeszkadza mi w niczym. Będziecie zresztą je widziały przy mierzeniu tych strojów kąpielowych. Dziurkowany, także tutaj będzie skóra oddychała, nigdzie się nie zapocicie. Naprawdę bardzo praktyczna, fajna rzecz. Tutaj widzę jest logo, no tylko trzeba byłoby tutaj popracować troszeczkę bardziej nad tym rondem. Świetny kapelusz. Zobaczmy jeszcze drugi, bo od razu Wam mówię, że okulary i kapelusz pojadą do jednej z Was. Coś zupełnie innego, kapelusz taki ala słomkowy, znów z szarfą, którą możecie sobie zawiązać w ten sposób jak tamten. Świetny pomysł, naprawdę. Tutaj widzę, że jest jeszcze inny kolor w załączniku, taki piękny niebieściutki. No i ten kapelusz to jest fajny bardzo. Także też coś świetnego, też to rondo można sobie, widzę, że bez problemu wyginać, tak jak Wam się podoba. Super sprawa, naprawdę fajne. Także słuchajcie, o konkursie zaraz powiem, o rozdaniu zaraz powiem co i jak. A oto to, co bierze udział w rozdaniu. Perfumy Made in Lab. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam Was na moje Get Ready With Me, gdzie pokazuję, co dostałam do testowania. Także taka buteleczka, do tego okulary te brązowe i ta przewiewna czapeczka, ten przewiewny zestaw. Myślę, że świetny zestaw na wakacje. Mam nadzieję, że uszczęśliwię którąś z Was, wysyłając jej właśnie taki prezent.
Teraz dla kontrastu wzięłam sobie M-kę, nieco inny wzór, jak widzicie już takie bardziej bikini i przy tej M-ce myślę, że tu jest w porządku, po prostu większy będzie za luźny. Jeżeli chodzi o majtki, to mamy regulację, bo są wiązane na sznureczki po bokach, więc można je sobie powiększyć, pomniejszyć, co uważam, że jest dobre, bo właśnie jak planuję wejść do wody, to mogę je trochę ściaśnić, a jak planuję się tylko opalać, to mogę je trochę poluźnić, żeby się właśnie tak bardzo nie wrzynały. On jest wiązany z tyłu, tutaj na karku i wiązany jeszcze w tym miejscu. Jeżeli chodzi o majtki, to już są takie troszkę pełniejsze niż te poprzednie, co uważam za plus, bo wolę takie właśnie bardziej zabudowane. Ja mam bardzo podobny strój z Sinsaya chyba z zeszłego roku, tylko że majtki były inne i właśnie dlatego zamówiłam ten, że być może ze mną zostanie, żebym miała inne majtki, inny dół, taki, który jest bardziej regulowany. Zmiana fasonu, ale zostajemy w tej samej tematyce kolorystycznej, zmiana też rozmiaru, bo mam na sobie rozmiar L, teraz inny stanik, taki z tych bardziej trzymających, ale to nie jest dobry rozmiar. On jest znowu zapinany na bolec, wiązany na karku, nie wiązany, ma ramionczka, przepraszam. Ma ramionczka, które możecie regulować i z tyłu jest zapinany na bolec. I jeżeli chodzi o rozmiar, to ten rozmiar L jest za duży, jeżeli chodzi o górę, dlatego że tutaj po prostu czuję dużo luzu. Więc myślę, że tutaj rozmiar M byłby bardziej odpowiedni. Jeżeli chodzi o miseczkę, to ok, tylko ten obwód jest za luźny. Dodatkowo te ramionczka możecie sobie odczepić, ale przy tym, że jest na mnie za duży, to raczej ryzykowna sprawa. Jeżeli chodzi o majtki, to ponownie są wiązane. Tylko przy tym poprzednim to były takie cienkie sznureczki, a tutaj macie już taki grubszy materiał, także majtki możecie dopasować, chociaż ten rozmiar L też jest moim zdaniem za duży, bo ja je tutaj dosyć mocno związałam i tu się jakaś taka dziwna fałda robi. Podejrzana w dziwnych okolicach. Także myślę, że tutaj jednak dla mnie byłaby lepsza M-ka. Jak widzicie, też te majtki są troszkę bardziej zabudowane niż w tych strojach jednoczęściowych. Tutaj bym po prostu zamawiała rozmiar nieco mniejszy, czyli rozmiar M. Sam strój mi się podoba, no jest naprawdę niedrogi, także zobaczymy, czy coś dziś z zamówienia zostanie, ale coś czuję, że zostanie. Zmiana na mojito zamawiałam na wyczucie, bo nigdy strojów z mojito nie mierzyłam, więc nie wiedziałam. Mam na sobie rozmiar M, strój jest różowy z wycięciami tutaj. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest to odpowiedni rozmiar. Wiążecie go sobie z tyłu na karku. Jak widzicie, tutaj wycięcie nie jest zbyt duże, więc się to jakoś trzyma. Majtki, no, dosyć mocno wycięte jak na moje kategorie, na moje gusta. To nacięcie akurat przy mojej figurze mam wrażenie, że sprawia, że się wydaje taka niższa. Zatracam gdzieś tą talię. Dodatkowo ten stanik, no nie, to nie jest krój dla mnie na moją sylwetkę. Także nie bardzo. Jeszcze jak mąż go zobaczył, to był przerażony. Mówi, chyba tego nie zostawiłaś. Mówię, no nie. Także tego akurat nie. Nie dla mnie, nie na moją figurę po prostu. Jeżeli lubicie tego typu stroje, to czemu nie? Kolor ma piękny, tylko tak jak mówię, mam wrażenie, że mnie zupełnie deformuje. Jak już robiłam zamówienie w mojito, to stwierdziłam, że trochę poszaleję, no bo czemu nie? I zamówię też takie stroje, których nigdy nie mierzyłam, których krojów nigdy nie brałam pod uwagę. I jest to kolejny już dzisiaj strój tego typu. Tym razem kolor zielony. Rozmiar, o ile się nie mylę, to M, ale będziecie tutaj miały rozmiar gdzieś obok i modelkę. No nie wiem, co sądzicie o takim stroju. On tutaj jest na jedno ramię wiązany, także możecie sobie regulować jakby w tym miejscu głębokość dekoltu. Ja mam go dosyć mocno ściśniętego i dobrze, bo wtedy się dobrze trzyma. Wycięcie całkiem ciekawe. Jeżeli chodzi o tył, to fajnie zabudowane majtki, czyli na plus. Jeżeli chodzi ogólnie o rozmiar, to uważam, że rozmiar jest odpowiedni. Strój ma tutaj też wszyte takie miseczki, ale one mam wrażenie, że są jakoś tak i one tak jakby się przemieszczają tam
pod spodem i są nie tam, gdzie powinny być, co mnie trochę szokuje. Już miałam do czynienia, tylko że to było body z René. Jeżeli nie widziałyście filmu z sukienkami na wesele z Zary i René, to tam właśnie było body, które też miało takie wolno się przesuwające poduszki i tutaj odczuwam bardzo podobny efekt. Ponadto czuję, że jakby ta część chce się uwolnić i nie chce być w tym miejscu, więc no nie wiem, nie czuję się w tym kroju zbyt komfortowo. Myślę, że takie kroje po prostu trzeba lubić, to jednak nie jest strój dla mnie. Teraz styl Hollywood, także kapelusz i okulary muszą być do takiego stroju. Rozmiar 40, jak widzicie na bogato, w łańcuchy, biały, odważnie wycięty, tutaj z metalowymi elementami ozdobnymi. Tutaj mamy miseczki, już sprawdzimy, czy... Nie da się ich wyciągnąć. Nie da się ich wyciągnąć. Dodatkowo z tyłu, spójrzcie, co mamy. Mamy tak, w ten sposób może. To jest jakoś regulowane i mamy niezbyt głębokie wycięcie. Przy tym rozmiarze 40 mam tu trochę luzu, więc się zastanawiam, czy jednak 8 nie byłaby lepsza. Dosyć mocno wycięte majtki, takie wiecie, wysoko wycięte. Nie wiem, co o tym myśleć, może akurat wyglądają dobrze. Ewentualnie musiałabym zmierzyć 8, bo wydawało mi się na początku, że ta 40 jest dobra, ale jak tam zaczęłam z tyłu sprawdzać, to jest jakiś taki dziwny luz. Jeszcze metka mi ucieka. To jest po prostu luz, także przy moich wymiarach, a wszystkie moje wymiary znajdziecie w opisie, podobnie jak linki do kostiumów, które dzisiaj mierzę, to będziecie po prostu widziały, jak przy moich wymiarach takie rozmiary się sprawdzają. Tutaj jednak decydowałabym się na rozmiar mniejszy, ale sam strój, o dziwo, mi się po prostu bardzo podoba. Także zobaczymy, czy ze mną nie zostanie. Bardzo mi się podoba ten wzór. Właśnie podoba mi się takie połączenie. Do tego jeszcze, wiecie, jakaś taka torebeczka lekka czy coś. I drineczek. Ja akurat nie piję alkoholu, także bezalkoholowy i byłoby wtedy naprawdę super. A oto strój, który sprawił, że złożyłam zamówienie z Mohito, bo jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że no muszę go przynajmniej przymierzyć, a być może i mieć. Biały, w łańcuchy, dosyć dziwnie zakładany. Zaraz zobaczycie, co tam z tyłu się dzieje, także mam nadzieję, że go dobrze założyłam. Rozmiar 38, uważam, że jest to rozmiar odpowiedni. Jeżeli biel Wam się nie podoba, to jest jeszcze czarny, też z tymi łańcuchami. Jak widzicie tutaj też w stylizacji z okularami. Nie wiem, jakoś mi tak to strasznie pasuje. Z tyłu wygląda tak i on jest tutaj związywany, ale nawet jak się to rozwiąże, tą część, to on i tak się jakby cały nie rozpada, więc fajnie, bo się po prostu trzyma. Majtki rozmiar 38 uważam, że odpowiednie. One się tak trochę wrzynają, ale nie jest najgorzej. Także jest to kostium, który mi się bardzo podoba i zobaczymy, czy ze mną nie zostanie, bo o dziwo właśnie ten poprzedni taki z tymi kółkami też mi się bardzo podobał. Także zobaczymy, chociaż wolałabym jakieś bikini, co nie znaczy, że nie mogę mieć dwóch stroi. My często jeździmy nad wodę latem, więc myślę, że 2 stroje albo i 3. Także to jest moje szafy plus coś nowego. To jest odpowiednia ilość na wyjazd i w ogóle na całe wakacje. Złoto, złoto, złoto. Tym razem złoty kostium. Rozmiar 40. Był chyba jeszcze czarny i ten rozmiar jest za duży. Tutaj jak widzicie miseczka się zupełnie odkształca. On ma tutaj takie ładne kółeczka, także wygląda fajnie. Z tyłu wiążecie, także tutaj już jest bardziej normalny z tyłu w porównaniu do poprzedniego. Tylko tak jak mówię, miseczka to nie jest mój rozmiar. Jeżeli chodzi o majtki, to rozmiar 40 jest rozmiarem idealnym. Tutaj coś mi się tam wrzyna, wbija. Dodatkowo tak, z jednej strony macie normalne przeszycie, a z drugiej macie znów te metalowe kółeczka. Wiecie co, o ile one ładnie wyglądają, to ja się zastanawiam, co będzie, jak się nagrzeją. Czy to będzie takie przyjemne? Nie wiem, czy zdarzyło Wam się, że jak suszyłyście włosy suszarką, to przygrzałyście sobie mocno kolczyk. Jak on potem dotknął ucha, znaczy nie ucha, tylko skóry, to jednak jest takie wrażenie jak przy oparzeniu. Także dlatego się zastanawiam, czy te kółka to są takie na pełne słońce. Bo może niekoniecznie. Z tyłu dosyć fajnie zabudowane majtki.
Bardzo ciekawy kostium. Wydaje mi się, że jednak nie dla mojej karnacji. Wyglądam po prostu, jakbym była goła. I czuję się przez to dziwnie. Pięknie wyglądał na modelce. Na mnie to już niekoniecznie. Już bardziej coś białego albo różowego. Ale jeszcze różowe będzie. Teraz coś różowego. Ale słuchajcie, jest masakra. Rozmiar 38. Strój bardzo ładny kolorystycznie. Ale dziwny, że hej, jego można założyć na wiele sposobów. Także to jest dla wielbicielek układania kostki Rubika, bo to naprawdę trzeba trochę pokminić, jak to założyć. Ja założyłam tak, jak mi się wydawało, że się da, więc nie wiem, czy rozmiar jest za mały i dlatego tu tak odstaje, czy ja to po prostu źle założyłam. Próbowałam tak jak modelka, ale no za żadne skarby nie szło. Jeden sznurek macie taki bardzo długi i ja go sobie w ten sposób rozwiązałam. I jak widzicie, jeszcze się tu byłam w stanie w talii związać, bo przeszedł tak, przeszedł jeszcze do tyłu. Też, żeby Wam pokazać, jak dużo jest tego sznurka, więc możecie, nie wiem, go do majtek przywiązać, cokolwiek. I drugi krótszy sznurek mam po prostu zawiązany w tym momencie na karku. Tutaj dodatkowo, jak widzicie, też ten dłuższy sznurek przechodzi rzecz dziwna. Dziwne, na stronie to wyglądało fajnie, ale jak przyszło to założyć i chyba poprzednia dziewczyna, która mierzyła ten strój, też tak uważała, dlatego że był totalnie poplątany. No niestety. Jeżeli chodzi o dół, no to majtki są ładne, ładnie wykrojone, wszystko w porządku, tutaj bym się ich nie czepiała, ale jeżeli chodzi o górę, to naprawdę totalna porażka. Piszcie, który strój podobał Wam się najbardziej. Jestem bardzo ciekawa i jak starcie Mojito kontra Sinsei, bo ja tutaj, kurczę, chyba bardziej się dzisiaj jednak skłaniam ku Sinseiowi, bo tych stroi, które mi się podobały, które były trafione, jest po prostu więcej niż w Mojito. Wracając do rozdania, to już Wam pokazuję, co będzie zawierała paczka, bo z okazji współpracy, z okazji Dnia Matki, lata i w ogóle postanowiłam podzielić się z Wami tym, co otrzymałam. Dlatego zapraszam Was do rozdania. Piszcie w komentarzach, czy się wybieracie na wakacje, a jeżeli tak, to czy do Polski, czy za granicę. Bez względu na to, czy się wybieracie na wakacje, czy nie, to bierzecie udział w rozdaniu. Zasady rozdania znajdziecie w opisie, także będę po prostu losować jedną osobę, która wygra cały zestaw. Piszcie mi proszę w komentarzu, czy chcecie brać udział w tym rozdaniu i piszcie też, czy któryś kostium kąpielowy skradł Wasze serce, bo może właśnie pomogłam Wam coś wybrać. Jak widzicie, nie było łatwo, była naprawdę mocna konkurencja, a ja coś potrzebuję. Także może ostatecznie coś ze mną zostanie, ale to też będzie w opisie. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i zapraszam Was po więcej na mój kanał. Do zobaczenia następnym razem. Pa!